Dzisiaj pan Wojtuś znalazł nam śniadanie i doceniam go oficjalnie na filmie za to. Patrzcie, jakie pancake'i będziemy jedli. A my, jak takie zwykłe, nie wiadomo jakie ludki, chcieliśmy jeść w Denys. Co pani o tym sądzi? Że będzie pysznie i dużo i nie zjemy wszystkiego. Hejka! Witamy się serdecznie z Filadelfii. Jesteśmy w tym historycznym mieście, żeby pokazać wam, gdzie powstała prawdziwa Ameryka. A gdzie jesteśmy tak dokładnie? Jesteśmy przed tak zwanym Independence Hall, czyli miejscem, gdzie została podpisana Deklaracja Niepodległości oraz miejscem, gdzie została podpisana Konstytucja Stanów Zjednoczonych, która była pierwszą konstytucją na świecie. To tutaj właśnie wszystko się zaczęło i zaraz wam pokażemy. Deklaracja Niepodległości została podpisana przez 56 delegatów z 13 kolonii 4 lipca 1776 roku. Konstytucja Stanów Zjednoczonych została podpisana również w tym budynku 10 lat później, 17 września 1787 roku. Obradom przewodniczył George Washington, który to złożył również najbardziej znany podpis na tym dokumencie. Konstytucję podpisało 39 reprezentantów z 55 obecnych na obradach. Tutaj macie mapkę. My właśnie jesteśmy tutaj i zwiedzamy Independence Hall, ale pójdziemy jeszcze zobaczyć dzwon wolności. Później oczywiście dojdziemy jeszcze do ratusza. A jak widzicie, tutaj jest bardzo, bardzo dużo tych historycznych miejsc wartych odwiedzenia. Jesteśmy już w muzeum, udało nam się wejść, pomimo tego, że się spóźniliśmy. Pan Wojtuś zagadał tutaj pana, a może to i Gabi. No nieważne, w każdym razie jesteśmy, zaraz zaczynamy zwiedzanie Independence Hall, czyli jednego z najsłynniejszych miejsc w całej Ameryce. A dlaczego jest najsłynniejsze? O tym dowiecie się zaraz. Mamy nowych przyjaciół, pana policjanta, pana strażnika, który 35 lat był trenerem piłkarskim. Tak się wchodzi na zwiedzanie. Tam w środku jest Independence Hall, czyli Hala Niepodległości, która wcześniej się po prostu nazywała inaczej. Nie pamiętam. Jakoś Pennsylvania Hall, coś takiego. Ruszamy na zwiedzanie. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ta wycieczka. Tak wygląda cały budynek. Jest on, słuchajcie, cały z cegły i 90% tej cegły jest autentyczna, czyli ma 300 lat. Wchodzimy do środka. Na razie macie tu klatkę schodową. Jak widzicie, wszystko jest tutaj drewniane. 70% tego całego drewna jest również oryginalne. Teraz idziemy do drugiej sali, gdzie konstytucja została podpisana. Stoimy właśnie w sali zgromadzeń, gdzie obradowali przedstawiciele 13 założycielskich kolonii. To tutaj podpisano Deklarację Niepodległości oraz Konstytucję Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku. W 1776 roku Amerykanie toczyli już poważną debatę na temat podstawowych zasad rządzenia. To, co zaczęło się jako spór gospodarczy, szybko przerodziło się w kryzys polityczny. Koloniści zjednoczyli się wokół hasła: nie ma podatków bez reprezentacji. Domagali się prawa głosu w sprawach, które ich dotyczyły. Delegaci opracowali tak zwaną petycję oliwną, ostatnią próbę pojednania z królem Jerzym III i prośbę o rozwiązanie narastających problemów. Wtedy jeszcze nie chcieli odłączać się od Imperium Brytyjskiego. W maju 1775 roku zależało im jedynie na przywróceniu należnych im praw i wolności gwarantowanych przez brytyjską konstytucję. Ale wtedy głos zabrał Thomas Paine, który pisał: o wy, co ludzkość kochacie, wy, co śmiecie się przeciwstawić nie tylko tyranii, ale i tyranowi, stańcie w przedzie. Każdy z płachetek Starego Świata opanowała opresja. Wolność jest pod obławą dookoła globu. Azja, Afryka dawno ją już wyrzuciły. Europa ma ją za obcą, a Anglia jej dała ostrzeżenie, by się oddaliła. To my mamy stworzyć dla niej schronienie. Niepodległość. Niepodległość teraz,
albo sprzedacie własne dzieci w niewolę. W Nowym Jorku sytuacja była skomplikowana. Legislatura była podzielona między lojalistów a patriotów, dlatego delegaci z tego stanu nie dostali jasnych instrukcji, jak głosować. Nie chcąc blokować jednomyślności, która była niezbędna do uchwalenia deklaracji, postanowili wstrzymać się od głosu jako jedyny stan. Za to jeden z delegatów nie krył radości. John Adams z Massachusetts, dla niego niepodległość była spełnieniem amerykańskiego marzenia. Przepiękny jest ten budynek, naprawdę. Bardzo, bardzo piękny w każdym calu, ale też jest malutki. Na terenie kompleksu znajdziecie też małe muzeum, ale musicie pamiętać, że nie zawsze jest otwarte. Szliśmy już z Independence Hall. Wycieczka fajna, ale krótka, 20 minut. Nasz plan to był taki mega fajny, to zrobił nam 30 minut, ale tak naprawdę to tutaj się zwiedza dwie sale, czyli salę sądu, no i salę, gdzie stworzono, podpisano deklarację niepodległości, konstytucję. Fajna historia, fajnie tu przyjechać, ale jakby nie liczcie na nic więcej poza bardzo ciekawą historią opowiadaną przez bardzo fajnych wolontariuszy. Wstęp tutaj jest bezpłatny, natomiast trzeba zarezerwować wcześniej i ta rezerwacja kosztuje $1 od osoby. Liberty Bell, czyli dzwon wolności, znajduje się w takim budynku zaraz obok. No i teraz postaram się do niego wejść i go Wam pokazać. Ja tylko dam Wam taką wskazówkę, że tutaj, żeby zobaczyć dzwon niepodległości, to strasznie długo czekać. Jest to lekko dziwne, bo tam jest normalnie tylko dzwon. Tutaj naprawdę możecie się nauczyć bardzo wiele na temat dzwonu niepodległości. Nie do końca rozumiem, dlaczego akurat aż tyle się o nim pisze. Ja na pewno nie mam czasu, żeby wszystko przeczytać, ale no oczywiście, skoro tu jestem, to muszę Wam go pokazać. Ten dzwon, jak widzicie, to no nie jest jakiś tam specjalnie największy ani najlepszy. My w Polsce nawet mamy większy. Dzwon Zygmunt albo dzwon Zygmunta, zdecydowanie lepszy. Spójrzcie na to pęknięcie. To pęknięcie podobno nastąpiło przy pierwszym uderzeniu dzwonu. Ja Wam powiem tak, dzwon wolności, dzwon jak dzwon, trochę za długo się do niego stało, żeby to było warte, ale fajnie zobaczyć taki symbol niepodległości Ameryki. Wchodzimy do Philadelphia Visitor Center, chcemy się dowiedzieć, co tutaj jest jeszcze innego. Ekipa oczywiście obgaduje burzliwe potencjalne terminy lotów. Niestety nic dalej nie wiemy. Czekamy na informacje. Lot cały czas jest odkładany, przekładany. Nikt nic nie wie. Trafiliśmy na metro, bo stwierdziliśmy, że skoro płacimy $40 za parking, to nie będziemy ruszać z samochodu. Słuchajcie, metro takie bardzo nowojorskie, musicie przyznać. Wejściówki też, tylko kolory lekko inne, takie biało-czerwone. Trochę tak jakby nasze polskie. Tylko spójrzcie, jakie przyjemne metro. Co prawda to są kosze na śmieci, no ale tutaj jakby, słuchajcie, luksusowo. Ania z Wojtusiem uradowani. Cieszą się, że można pochodzić, pozwiedzać. Jest pięknie. Bardzo im się podoba wszystkie te atrakcje, które im zapewniamy, czyli zwiedzanie dzwonu i oglądanie budynków. Tak, ja myślę, że dzwon był ich highlightem. Podjechaliśmy teraz pod ratusz. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda, bo jest przepiękny. Patrzcie, jak tutaj się fajnie dzieci bawią. Wiecie, jest 27 stopni, więc to jest na pewno miła zabawa. A tutaj zamiast lodowisko macie miejsce do jeżdżenia na wrotach. I tutaj sobie właśnie dzieci jeżdżą na wrotkach, na rolkach. A pewnie zimą jest lodowisko. A tak wygląda City Hall. Przepiękny ratusz. Tutaj znajdują się władze miasta Filadelfia. No jakbyście się zastanawiali, to tutaj w Filadelfii jest też bardzo dużo drapaczy chmur. Może takich nie najwyższych, ale jednak widać, że jest to kawał miasta. Kolejna atrakcja tego miasta to oczywiście słynny napis Love. Tutaj, jak widzicie, zawsze jest masa ludzi, która chce mieć z nim zdjęcie. No my też chyba sobie takie zrobimy.
Kolejny placyk i znowu fontanny, znowu wysokie budynki. No muszę przyznać, że Filadelfia to całkiem przyjemne miasto. I jest tak, ma taki trochę vibe jak Nowy Jork. Patrzcie, jaki mały budyneczek tu stoi, a za nim drapacze chmur. Fajny widok. W ogóle muszę powiedzieć, że Filadelfia mi się podoba. Patrzcie, tam macie centrum, tam macie główny plac, tak to nazwijmy, rynek główny. My sobie teraz spacerujemy w stronę muzeum i w stronę schodów, gdzie wbiegał Rocky, i muszę przyznać, że idzie się bardzo przyjemnie. Patrzcie, nawet w Filadelfii znają Kopernika. Ciekawe. Ten pomnik upamiętniający Kopernika za mną został podarowany przez polską Polonię tutaj w Filadelfii, ponieważ Polacy mieli duży wkład w rozwój i Pensylwanii, i tego kraju, i tego miasta. Tylko spójrzcie, Love już nie wystarcza, jest jeszcze Amor. Jakiś ładny park. Tutaj widzicie jeszcze Instytut Franklina, Benjamina Franklina, czyli jednego z pierwszych prezydentów USA. I to tutaj też kręcono Skarb Narodów, pamiętajcie o tym. Słuchajcie, im więcej widzę, tym bardziej mi się podobają. Ja nadal bym nie kupił, chociaż ta klapa to fajna. Ale słuchajcie, ta fura jest okej. Może ktoś zna miejsce, do którego się kierujemy. Słuchajcie, idziemy sobie w kolejne miejsce i generalnie jest bardzo dużo ludzi związanych z Filadelfią, którzy się tu urodzili albo byli związani w jakiś sposób z tym miastem. No między innymi Benjamin Franklin, z aktorów na przykład Will Smith albo Kobe Bryant, jeżeli mówimy o sportowcach. A panowie znają tylko jedną osobę. Kto nim jest? Rocky Balboa! Doszliśmy do ostatniego miejsca, które chcemy wam dzisiaj pokazać. To jest Muzeum Sztuki, ale my, broń Boże, nie przyszliśmy tutaj dla sztuki. Muzeum zresztą już zamknięte. My chcemy wam pokazać figurę Rockiego. I chyba nam się wydaje, że widzimy dwie figury Rockiego, bo my wiemy, że w filmie był tam. Później się okazało, że w rzeczywistości stoi gdzieś tam, a teraz chyba stoi i tu, i tu. Zaraz się przekonamy. No i patrzcie, dochodzimy i po prawej stronie jest pomnik Rockiego. Tu sobie oczywiście walniemy foteczkę, a jak tylko to zrobimy, to sprawdzimy, co znajduje się tam. Pomnik Rockiego, który stoi tutaj z lewej strony muzeum, został ufundowany przez Sylwestra Stallona, który odgrywał rolę Rockiego w filmie i został tutaj podarowany po filmie numer 3. W sklepie Rockiego nic nie ma. Nawet tu nie wchodźcie. Słuchajcie, Rocky tutaj wbiegał i ćwiczył i cieszył się na szczycie, jaki to jest w super formie. Ja powiem wam tak, tu są 72 stopnie, ja po prostu sobie po nich wejdę. Zaczynamy. No i wydało się, tutaj też Rocky, taka sama rzeźba i każdy chce mieć z nią foteczkę. Do zobaczenia, mistrzu, lecimy dalej. Ale jak jesteście w tym miejscu, to nie zapomnijcie się odwrócić w drugą stronę. Przepiękna panorama Filadelfii na zakończenie dnia. Z tym prześlicznym widokiem na Filadelfię, który znajduje się za nami, ze szczytu schodów Rockiego, chcielibyśmy wam powiedzieć, dziękujemy bardzo, że dotrwaliście do końca. My się już z wami żegnamy dzisiaj. Mamy nadzieję, że ten dzień wam się podobał, że Filadelfia jest fajna. Nam się bardzo podobała. Fajnie poznać trochę historii, fajnie poznać trochę tej nowszej historii. Miasto jest naprawdę super ciekawe, więc jak będziecie w okolicy, to zaglądajcie. Tymczasem żegnamy się z wami, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Pa, pa!